Cześć, a dziś w odcinku pojedynek na wyprzedaże garażowe. Jakie to były wyprzedaże, teraz czołówka i po czołówce wyjaśniam. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Moi drodzy, wstałem rano i pojechałem na małą taką garażową wyprzedaż podwarszawską, a w godzinach dopołudniowych dotarłem na Saską Kępę do Warszawy na taką wyprzedaż garażową na, można tak określić, najbogatszej dzielnicy warszawskiej, jednej z najbogatszych. Jesteście ciekawi, co tam udało mi się zdobyć i czy wygrywa jednak mała wyprzedaż garażowa w małym miasteczku, można powiedzieć wsi, czy w dużym mieście, w stolicy, jeszcze na najdroższej, najbogatszej dzielnicy. Więc kto nie subskrybuje, niech subskrybuje. No i za chwilę Wam pokazuję materiały, oczywiście najpierw z targu Staroci, z tej wyprzedaży garażowej z małego miasteczka. Pokażę, co tam kupiłem i tradycyjnie później przejdziemy do materiałów właśnie z Saskiej Kępy, z najdroższej dzielnicy warszawskiej, najbogatszej. I też później Wam pokażę, co tam udało mi się zdobyć. A Waszym zadaniem będzie w komentarzach określenie, gdzie dokonałem lepszych zakupów. Zaczynamy. Sydney na wagę. Ciekawe. Widzę, że masz dużo. To masz duży magazyn. To jest teczka Tymińskiego? 3 dychy. Ale to jest Tymińskiego? Tymińskiego? Nie, możesz sobie otworzyć. Okej. Myślałem, że to słynna teczka Tymińskiego. Czemu pan mnie tu nagrywa? Pana nie nagrywam. Pana towar jaki piękny. W ogóle był początek, ja dopiero na pole to takie satanki posadziłam, nie, bo zimno było. To maj dobry. Zimny maj, jak się Wszystko Niemcy. Liza. Płytek trochę polskich u pana. Jeszcze raz jestem u pana, przeglądałem. No dobrze, dobrze. Wszystko dla pana. O, pan przegląda płytki, to nagram widzom. Ale mało dzisiaj ludzi z płytami. Tak? No. No ja dopiero wszedłem, to nie wiem nawet. No ja tak jestem już 20 minut. 30. Mało, chyba pogoda wystraszyła. W przypadku tej wyprzedaży garażowej właśnie w tym małym miasteczku, można powiedzieć wsi, no to, moi drodzy, pogoda nie rozpieszczała, bo w nocy padało, a tam jest dość taki grunt, podłoże miękkie, więc mało było sprzedających, no bo była woda, błoto. To nie były dobre warunki na szukanie płyt, ale no, to co znalazłem, no to za chwilę zobaczycie. Bardzo rzadki temat, też się tą płytą już pochwaliłem kilku znajomym, którzy kolekcjonują płyty winylowe.
No i po prostu cmokali, że to naprawdę fajna rzecz. Mnie tym bardziej cieszy, a dlaczego? No to już za chwilę, jak Wam zaprezentuję tą płytę. Te płyty, które w tym odcinku pokazuję, no to jeszcze nie miałem czasu, żeby trafiły do myjki, więc po prostu są prosto z tych wyprzedaży. No dobra, ta płyta, moi drodzy, jak pewnie zobaczycie, no to sami przyznacie, bardzo rzadki temat, 300 mil do nieba, Michał Lorenz, polskie nagrania Muza, 89 rok, nie, 91 wydanie, film był 89, jak dobrze pamiętam, a 91 wydanie, zachowana jeszcze oryginalna koperta. Zresztą kto ogląda ten kanał, to wie, że dlaczego mam banana teraz na twarzy, dlatego że ja dość też, jeśli chodzi o kolekcjonowanie płyt winylowych, mocno akcentuję w swojej kolekcji soundtracki, muzykę filmową. No i to był taki jeden z białych kruków, którego szukałem od wielu lat, od kilku lat i zawsze mnie po prostu cena przerażała albo brak dostępności tej płyty. No to też taka płyta, która trochę jest owiana pewną legendą. No ale jak ona w środku wygląda? Wygląda ona tak jak wspominałem, ona jeszcze nie była w myjce, więc tak wygląda jak wygląda. Przy bliższym przyjrzeniu się, jak sprawdzałem, stan naprawdę jest w dobrym stanie. Bardzo dobry, mógłbym nawet powiedzieć. Czemu ta płyta nie doczeka się reedycji, albo nie może się doczekać, no to ja nie wiem. Nie chcę tu snuć jakichś teorii spiskowych. Jak ktoś ma jakąś wiedzę, no to też niech w komentarzu da znać. I się podzieli też z innymi, chociażby z taką osobą jak ja, która nie ma takiej wiedzy. No nie, no chyba tą płytkę teraz tu odłożę. O, ciach, niech sobie spokojnie. Ale też taka jest ta okładka miękka, jak w przypadku tych polskich płyt właśnie z lat 80., czy tam początek 90., że czuć ten kryzys w papierze, że ona się nawet tak bardziej wygina, nie jest tak sztywno stojąca. Ok, to by było na tyle. Z tego wyjazdu kupiłem tylko jedną płytę, ale aż jaką. No i za chwilę materiał oczywiście z wyprzedaży garażowej na Saskiej Kępie, a później zobaczycie, co tam udało mi się zdobyć. Ale co ci mówię? Ta czerwona, taka koralowa. No czekamy na ciebie, tak trochę... Dużo jest do obejścia. Wreszcie, powolutku, bo No dopiero wszedłeś, dwa lepsze. Ciuszki na płocie. nie ma nic żadnego ciekawego. Telefon dzwoni drugi. A to z bąką? Nie. Jak zawsze tutaj multum zabawek, multum ubrań. Jest to taka typowa wyprzedaż garażowa. Więc tych rzeczy jest to najwięcej. No i piesków dużo. Siemionek. Torba płyt. Zobaczymy, co tu jest. Krystyna Giżowska. Disco Power. Zobaczymy tutaj. Słuchałem kiedyś tego namiętnie. Maxi jakiś.
Tam pójdziesz dalej więcej. Powiem Ci, Maciek, że mam lepsze płyty w bagażniku dla Ciebie. Niż już tutaj widzę. Powiem Ci, że zaraz tam mam. Pogrzebaliśmy, trochę wyciągnęliśmy płytek od Pana w dobrych cenach. Znaczy w niedobrych cenach, no bo jeszcze Pan jest. No, strasznie drogo u Pana było. Kurczę. Długo się targowaliśmy, ale coś nam się udało łyknąć. Teraz będziemy jeść chleb ze smalcem. Teraz będziemy jeść cały miesiąc chleb ze smalcem wegański, nie? Z fasoli. I słuchać tej muzyki od Pana. Takie wyprzedaże garażowe mają swoje plusy, że bardzo często te rzeczy nie są wycenione adekwatnie do swojej wartości. No i to jest taka okazja właśnie dla poszukiwaczy skarbów. Ale też na nie się pojawiają już punkty takie obsługiwane, że tak powiem, przez zawodowych sprzedawców handlujących na targach staroci. No i tam już te ceny nie są fajne, bo też dzisiaj widziałem kilka stoisk z płytami winylowymi, które miały absolutnie zawyżone ceny rynkowe, ale to naprawdę grubo zawyżone, z racji tego, że sprzedający na pewno liczyli, że pojawi się tam wiele osób. Ale gdy się dobrze poszperało, powchodziło w te zakamarki, uliczki, no to naprawdę można było trafić na skarby, które ludzie wynoszą z domów za, uwaga, kwoty 10-20 zł. Za najdroższą płytę zapłaciłem 70 zł, wszystko wam pokażę. Moi drodzy, to jest rzecz, pewnie większość z Was ma. Ja tego w takim dobrym stanie nie miałem, Partita. To jest naprawdę w fenomenalnym stanie ta płyta była. Też za parę złotych właśnie, tak jak wspominałem. I ona jest chyba, tak, na mono jeszcze. O, tutaj jeszcze, tak jak wspominałem, nie była myta. Ciężka płyta, dobra płyta. Można Partitę jeszcze gdzieś dorwać na targach staroci, ale też już się w miarę zaczyna cenić. Albo stany są słabe, a tutaj no po prostu płyta wyniesiona, nie wiem, z garażu, z piwnicy. Taki klimat. I stan naprawdę rewelacyjny. No fajnie, cieszę się, bo polskich starych płyt, no to teraz nie jest łatwo kupić właśnie w dobrych stanach albo tanio. Kolejna rzecz, no z tej jestem bardzo zadowolony, ale powiem Wam też dlaczego. To jest mono Skaldowie. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha. I co jest nietypowego w tej płycie? Może ja bym jej w ogóle ze sobą nie zabrał, bo za nią zapłaciłem też 10 zł. Kwota nieduża. Stan też tej płyty naprawdę niezły, ale moja nauka nie poszła w las, jak nagrywałem odcinki z Pawłem z winylowego przewodnika, no i też jak go oglądam na bieżąco. I Paweł zwrócił mi uwagę na label właśnie w polskich wydaniach starych płyt, że nieistotny jest ten czerwony ani niebieski, tylko istotny jest właśnie taki label, który określany jest, płyta też jeszcze nie myta, label, który określany jest jako first press albo właśnie płyta testowa, test press. No, czeka ją niezła myjka. No i jak zobaczyłem taki label, no to zapaliła się lampka, no i od razu chwyciłem ją ze sobą. No nie ma też koperty wewnętrznej, oczywiście po kąpieli dostanie. Kolejna rzecz, no za 20 zł, moi drodzy, no to nawet nie wybrzydzałem. Janis Joplin. I to jest wydanie holenderskie. To jest jakiś represik na pewno, ale stary. Holenderskie, więc płyta w ogóle w świetnym stanie, bo ją sprawdzałem na miejscu, bo aż nie wierzyłem. To jest chyba jakiś maxi single, ja maxi singli nie zbieram, ale w przypadku Bowiego za 2 dyszki, no to mówię, kurczę, idealnie. Jeszcze China Girl, jeden z moich ulubionych numerów tego artysty, więc pewnie ten maxi singiel niedługo zagości w Radiu Bemowo,
Więc kto nie słucha, to niech słucha. Każdy wtorek, 16-18 gram właśnie z takich krążków na 33 obrotach, na 45 obrotach. Więc zapraszam. I ostatnia płyta, czyli ta najdroższa, za 70 zł, to z Paul Jazzu The Jazz Trio. Płyta w absolutnie fenomenalnym stanie. Już Wam pokazuję. Też nie była myta, ale no kurczę, i prościutka, i jakby dopiero co wyjechała z tłoczni do sklepu. Tak więc takie oto dziś miałem trafienia w tych dwóch miejscach, które odwiedziłem. No i teraz oczywiście proszę Was, szanowni widzowie, o komentarze. Czy lepsze trafienie to była ta jedna płyta właśnie z takiej wyprzedaży garażowej małej, czy tutaj właśnie z tej najbogatszej dzielnicy w Warszawie ta wyprzedaż garażowa z Saskiej Kępy, gdzie kupiłem tanio, ale kilka płyt, a nie jedną, a za ponad paręset złotych, ale dużo mniej niż cena rynkowa, aczkolwiek to nie była cena, którą wydaje na targu staroci, ale dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, bo jakbym Wam podał kwotę, to i tak bym Was wkurzył, a nie chcę Was denerwować, no bo po co Wam nerwy, jeśli ja je mam, jeśli muszę tak wybierać, kupić, nie kupić, kupić, nie kupić, drapać się po tej łysej głowie i myśleć. No tymczasem przypominam jeszcze raz, subskrybujcie, komentujcie, bo tego nigdy za dużo, łapki w górę, no i czekajcie na kolejne odcinki, a tymczasem cześć, pozdrawiam Was serdecznie, pa, 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 pa. Koniec.